dzisiejszym odcinku ponownie zwiedzamy Ho Chi Minh, ale tym razem pokażemy zupełnie inne, fascynujące miejsca w mieście. Najpierw przeniesiemy się do nowego hotelu i zobaczymy, jak wygląda nasz kolejny punkt wypadowy. Następnie odwiedzimy Landmark 81, najwyższy budynek w Wietnamie, i będziemy podziwiać niesamowity widok na całe miasto. Na koniec wyruszymy do tętniącego życiem Chinatown, gdzie odkryjemy piękną pagodę Tien Hau, pełną kadzideł, kolorów i lokalnej atmosfery. No to w drogę! A jednak znalazłem. To zapach grzyba był. W łazience na suficie wszystko jest zagrzybione. Śmierdzi strasznie. Tak więc jednak zmieniamy nocleg, bo jeszcze 3 noce nas czekają tutaj w Ho Chi Minh. Będziemy szukali czegoś innego, bo 3 noce w takiej pleśni niezbyt przyjemnie się w takim pokoju przebywa. No i idziemy szukać nowego hotelu. Czy mamy już taki upatrzony na bookingu, ale chcemy jeszcze zobaczyć na żywo i czy może trochę taniej będzie, nie przez internet, tylko na miejscu. Idziemy na piechotę, bo to raptem 800 metrów od tego, gdzie spaliśmy dzisiaj. Niestety trochę czasu tracimy, zamiast zwiedzać, to teraz się przemieszczamy. Ale czasem warto. No i ten grzyb tak śmierdziało, że się nie dało tam wytrzymać jednak. Ja pokażę wam teraz pokój hotelowy. Zarezerwowaliśmy sobie teraz 3 noce w takich lepszych warunkach, w dobrym hotelu, ale cena jest w zasadzie taka jak jakiegoś hostelu w Polsce, a tu dużo lepsze warunki będziemy mieli. Wygląda to tak. Tu są 2 łóżka, tutaj szafa, jakieś biurko, nawet telewizor jest łazienka taka, z taką wanną drewnianą. I okno. Okno jest śmieszne, bo wychodzi na klatkę schodową. Więc trochę takie bez sensu, nie wiadomo po co je, chyba że jako ewakuacja przeciwpożarowa, żeby uciec może. Jest jeszcze taki balkon, co prawda ogólnodostępny, ale zaraz przy pokoju, to wam pokażę. Z fajnym widokiem. Czy z fajnym? No nie jest zły. Na miasto po prostu. Jesteśmy w dużym mieście, jakby nie patrzeć. Są stoliki, można sobie usiąść, piwka się napić. Także uważam, że cena jak za taki hotel jest naprawdę atrakcyjna, bo jest to około $17, czyli w okolicach 60 zł od osoby. No i lepiej jest zarezerwować hotel bezpośrednio w obiekcie niż przez booking, bo też tam jeszcze parę dolarów udało nam się wynegocjować. Tak by było minimalnie więcej. W hotelu jest jeszcze basen. To też zaraz go pójdziemy zobaczyć. No i idziemy obczaić basen. Siłownia z widokiem na miasto.
Właśnie jesteśmy w drodze do najwyższego budynku w Wietnamie. Nazywa się Landmark 81. Ma 461 metrów wysokości. Jest to równocześnie jeden z najwyższych budynków w Azji Południowo-Wschodniej. W budynku znajdują się bardzo różne usługi, między innymi jest hotel i restauracja. Można też wjechać tylko po to, żeby podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego, ale podobno jest to dosyć drogie, więc chcemy wjechać tylko do restauracji, zamówić sobie coś do picia i dzięki temu będzie można prawie taki sam widok zobaczyć raptem piętro niżej niż taras widokowy. Tak poleca przewodnik, więc chcemy wypróbować tą metodę. A oto i on. 81 pięter. To wchodzimy do środka, zobaczymy co tam mają ciekawego. A mają tam chyba wszystko, restauracje, kawiarnie, nawet jest jakiś supermarket, chociaż podejrzewam, że ceny mogą nie być zbyt niskie tutaj. Wygląda to trochę jak galeria handlowa w Polsce. Po prostu różne butiki też są. Tu jest recepcja na dole, gdzie można kupić bilety na taras widokowy. Wstęp na taras widokowy, bilet normalny to koszt około $11,5, 300 tysięcy dongów. O, szukamy teraz windy i za chwilę jedziemy na 42 piętro. Jak tu jechać na 42 piętro? Okazuje się, że to nie jest takie proste, jak myśleliśmy, bo windy są podzielone na strefy i wsiedliśmy do windy, a tam tylko na 5 pierwszych pięter można wjechać, więc szukamy teraz tej windy, która jedzie wyżej, ale tak dziwnie to wszystko jest oznaczone, że nie możemy znaleźć. Spróbujemy najwyżej kogoś zapytać, ale też nikogo z obsługi tutaj za bardzo nie ma. Także na razie idziemy zobaczyć jeszcze na mapę. Mapę sklepu. Mapę budynku. Tu jesteśmy. Mają tu nawet lodowisko. Dobra, udało się już dowiedzieć. Musimy wyjść na zewnątrz w ogóle z tego centrum handlowego i szukać hotelu Windborg, do którego wejście jest właśnie z zewnątrz i tam dopiero windą na górę widocznie to jest restauracja, która należy do hotelu, więc wjazd jest tylko z hotelu. Znaleźliśmy, źle wcześniej powiedziałem, to nie hotel Windberg, tylko hotel Vinpearl. I zaraz jedziemy na górę. Dobra, jesteśmy już w odpowiednim miejscu, lobby hotelu. Zamykają się. Dobra, wsiadłem. Okazuje się, że jednak inne piętro. No ale jak tu wybrać to piętro? Weź się zorientuj. Nie wiadomo o co chodzi. Nie wiem gdzie my jedziemy. Nie wiem, gdzieś jedziemy w górę. Nic nie wcisnęliśmy.
Tu jest 48 Hotel wyświetlone. lobby. No. W każdym razie pani z recepcji nas tu przyprowadziła i wpuściła do windy. Nic nie wciskaliśmy, po prostu jedziemy do góry. Oj, ale aż ciśnienia w uszach dostaje, tak szybko jedziemy No chyba. tamta miała być na 42 piętrze, a my wyższamy. Jest 48. Widzieli Czyli zgadza się, 48 piętro. Cloud. Hello. Ale tu strasznie wieje. Nie jesteśmy jeszcze na samej górze, bo za mną widać, że jeszcze można pojechać wyżej, ale i tak widok jest bardzo, bardzo fajny. Restauracja, trzeba się przygotować, że jest dosyć droga. Najtańszy sok tu w restauracji kosztuje $6,5, więc wzięliśmy po soku. Jak na Wietnam są to bardzo wysokie ceny. Zobaczcie, jaka jest toaleta w tym barze. Też z mega widokiem. To jeszcze nie jest pełna cena, co mówiliśmy, bo jest jeszcze VAT, 5% za coś tam PHP. Czyli jednak trochę jeszcze drożej, ale wraz się opłaca. Widoczek z najwyższego budynku miasta zaliczony, teraz jedziemy dalej, do Chinatown. should be out of time. Yeah. Maybe it's on straight level. What do you reckon? Mam takie zajebne. Jeszcze takie krótkie podsumowanie, bo cały czas mówiłem wam, że jedziemy na 42 piętro, bo tak przeczytaliśmy w przewodniku. Widocznie jest kilka różnych barów czy restauracji tego typu, które mają widok na całe miasto. My trafiliśmy, tak jak tu widzicie, w tym hotelu na 48 piętro, więc w razie czego kierujcie się tutaj na 48 piętro, no i liczcie się z tym, że ceny będą też trochę wyższe niż to, co będziecie widzieli w menu. Z racji tego, że jesteśmy aktualnie w chińskiej dzielnicy, poszliśmy do chińskiej restauracji. Tak się nazywa ta restauracja. Będziemy dzisiaj jeść taką wołowinę z melonem. Gorzki. Z gorzkim melonem. Do tego będzie ryż. Czy będzie dobre? Nie wiem. Zaraz się przekonamy, to dam wam znać. Zobaczcie, nawet tutaj Pepsi mają chińską, z chińskim smokiem.
Ale piwa nie mieli chińskiego. Pije znowu Tigera z Singapuru. Ale w Szkoda. Singapurze dużo Chińczyków. Nie no, ale trochę szkoda, bo myślałem, że uda się wypić chińskie piwko, ale nie mieli żadnego, mieli jeszcze wietnamskie. Jedzonko prezentuje się dobrze. Jest już też ryż. No i tu chciałem wam pokazać, że są różne przyprawy, w tym czosnek. Czosnek jakiś taki w zalewie i można go będzie spróbować. Wszystko im zjem zaraz. To co, próbuję tego mięsa, zobaczmy czy jest dobre. Dobre jest i powiem wam, że miało nie być papryczki, bo papryczka była tylko na zdjęciu w menu, ale spytałem się pani, czy mogłaby dorzucić i uważam, że z tą papryczką jest dużo lepsze, ale smakuje ok, bardzo smacznie. Spróbuję też ryżu. Rafał twierdzi, że jest dużo lepszy niż ryż, który jedliśmy wcześniej w Kambodży chociażby. Mówił, że ma smak, ale według mnie ryż jak ryż, ja wiem. Nie, jest dobry, ale czy jakiś lepszy niż w Kambodży? Bo ja go spróbowałem przed daniem, a ty po daniu. A, no to może. Nie, jest ok, ale nie, ryż jak ryż, nie jest jakiś wyjątkowy. Powiem wam, że nigdy wcześniej nie jadłem gorzkiego melona. Jest dziwne, no. Smakuje jak melon, ale jest zupełnie gorzkie. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo, ale z mięsem nawet smakuje dobrze. Także całkiem pozytywnie oceniam to danie. Są tu jeszcze takie małe cebulki. Także spoko. Jak za tą cenę ok. Cena tego dania to około $2,5. W centralnej części dzielnicy Cholon znajduje się świątynia Ba Tien Hao. Z zewnątrz wygląda dość skromnie, ale w środku kryje się sporo ciekawych detali. Świątynia poświęcona jest bogini Ba Tien Hao, znanej też jako Mazu. Jej kult przywieźli tu dawni kupcy z południowych Chin wraz ze swoimi tradycjami i obrzędami. Wnętrze wypełniają posągi bóstw i czerwone dekoracje. Na środku stoi metalowe palenisko, w którym można palić ofiary lub kadzidła. Na ścianie przypięte są karteczki z życzeniami i prośbami wiernych. Pod sufitem wiszą spiralne kadzidła. Palą się długo i tworzą charakterystyczny dym unoszący się w całym wnętrzu. Czasem ktoś wiesza nowe spirale specjalnym kijem, bo wiszą naprawdę wysoko. To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów tej świątyni. Główny ołtarz poświęcony jest Ba Tien Hao, która w tradycji chroniła podróżnych i kupców. Większość rytuałów odbywa się wokół niego. Niektórzy przynoszą duże świece. Rytuał wygląda prosto, ale jest mocno zakorzeniony w tradycji i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Część dachu jest otwarta, dzięki czemu dym może uchodzić na zewnątrz, a światło naturalne oświetla wnętrze. Świątynia nie jest duża, ale kryje w sobie kawał historii ludzi, którzy tu żyją. Warto na chwilę zajrzeć i poobserwować szczegóły.
Jesteśmy w chińskiej dzielnicy przy kościele rzymskokatolickim świętego Franciszka Ksawerego. Tutaj widać ładnie wystrój, architektura, wszystko to łączy elementy zachodnie, katolickie z chińskimi, wietnamskimi. Nawet jest brama taka w stylu chińskim, na którym są aniołki i krzyż. To jest ciekawe. Zobaczcie, myśleliśmy, że to jest kaplica, a to jest normalnie katolicki cmentarz. Tutaj są urny z prochami zmarłych powstawiane w te półki. Pali się kadzidełka, to tak buddyjskie świątynie. Tak, kadzidełka są naprzeciwko Jezusa. Nie chcę już mięsa już jakiś zjadł. No ładnie to wygląda po zmroku. Dużo fajniejszy klimat, jeszcze ten księżyc tam na górze. Ale szczur przebiegł. Przed chwilą całe stado biegło, ale nie zdążyłem uchwycić. No bo jesteśmy teraz na targu. Nadal w chińskiej dzielnicy, tyle że teraz jak się zrobiło ciemno, uważaj Rafał, to tutaj się zaczęło dużo dziać. Targ działa, więcej ludzi wyszło, bo jest chłodniej i szczury też wyszły, bo im chłodniej. Tu jakieś ciekawe rzeczy. To jakieś te mątwy. Mątwy? Coś takiego, jakiś krewniak ośmiornicy w każdym razie to jest według mnie, nie ryba. To nie ma ości, nie? To jakieś automaty do gry. Właśnie takich lampionów oczekiwałem w chińskiej dzielnicy. No i są, fajnie to wygląda, podoba mi się. A taki widok jest tu z balkonu przy basenie. Obecnie jesteśmy ponownie w hotelu o lepszym standardzie, podobnie jak w Kambodży. W tym rejonie świata, czyli w Azji Południowo-Wschodniej, nawet turyści, którzy nie mają grubego portfela i podróżują chociażby tak jak ja z plecakiem, mogą sobie pozwolić na odrobinę luksusu bez rujnowania budżetu. W następnym odcinku zabiorę Was na niezwykłą wycieczkę po delcie Mekongu. Popłyniemy wąskimi malowniczymi kanałami tradycyjną łódeczką, spotkamy się oko w oko z olbrzymim pytonem, posłuchamy hipnotyzujących śpiewów lokalnych artystów i spróbujemy smaków prosto z tamtejszych wód. Nie przegapcie tej podróży pełnej przygód i niezwykłych wrażeń. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.